Z kim i o czym korespondowali bracia Grimm? Co było tematem nieznanego dotąd listu jednego z nich do kompozytora Mendelssohna Bartholdiego? Jakie skarby skrywają pudła z rękopisami Aleksandra von Humboldta, słynnego podróżnika i przyrodnika, naukowca par excellence? Co czeka na udostępnienie, a być może nawet na odkrycie? Co znajdziemy w dokumentach francuskiego powieściopisarza Honoré de Balzaca? Czy dzięki temu zobaczymy jego dzieła w innym, nowym świetle? Na te i wiele innych pytań szukamy odpowiedzi w ramach projektu flagowego Die Helip w interdyscyplinarnym zespole integrującym bibliotekarzy oraz doświadczonych i młodych badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Naszym celem jest udostępnienie tego cennego europejskiego dziedzictwa wszystkim zainteresowanym na całym świecie oraz równolegle rozwijanie infrastruktury cyfrowej Biblioteki Jagiellońskiej, by stworzyć tu innowacyjne środowisko pracy z rękopisami. Zbiory berlińskie, potocznie nazywane Berlinką, to część najcenniejszych zasobów byłej pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Znalazły się one w Krakowie w wyniku wydarzeń II wojny światowej. W latach 40. były etapami wywożone z bombardowanego Berlina i tak trafiły między innymi na Dolny Śląsk, gdzie szczęśliwie przetrwały wojnę. Po wojnie zostały już w granicach państwa polskiego znalezione przez delegata Ministerstwa Oświaty do spraw księgozbiorów opuszczonych i porzuconych, a w roku 1947 przekazane Bibliotece Jagiellońskiej. Ostatnia część została odnaleziona dopiero w roku 2016 w krakowskim klasztorze ojców dominikanów i trafiła do biblioteki później. Na zbiory berlińskie Biblioteki Jagiellońskiej składają się zbiory specjalne: rękopisy, muzykalia, grafika i kartografia oraz stare druki, a także czasopisma i książki z XIX i XX wieku. Do największych i najcenniejszych kolekcji rękopiśmiennych należą kolekcja Varnhagena oraz kolekcja autografów. Opracowywana w ramach projektu flagowego obszerna i wielojęzyczna kolekcja autografów, Sammlung Autografa, to unikalne materiały rękopiśmienne o fundamentalnym znaczeniu dla kultury i historii Europy oraz świata, pochodzące z okresu od XV do początków XX wieku. Łącznie około 210 000 obiektów. Zawiera ona autografy, czyli dokumenty napisane własnoręcznie przez swych autorów, zarówno wybitne postaci europejskiej kultury, literatury i nauki, jak i osoby mniej dziś znane, ale ważne dla życia kulturalnego, społecznego i politycznego swoich czasów. Zbiór autografów jest szalenie zróżnicowany. Są tutaj dokumenty w bardzo wielu językach i pochodzące z różnych epok. To, co przede mną leży, to jest bardzo ciekawy zbiór dokumentów związanych z francuskim pisarzem Honoré de Balzac. Są tutaj dwa listy, między innymi list do Liszta, ale najciekawszą rzeczą, która znajduje się w tym rękopisie, jest fragment utworu Balzaca pod tytułem Proboszcz Stur. Są to odbitki szpaltowe, czyli próbki druku z odręczną korektą autora. Ten dokument już w XIX wieku funkcjonował jako przykład cennego autografu, dlatego że na odwrocie tych dokumentów znajduje się potwierdzenie, że jest to autograf tego wielkiego pisarza, sporządzony przez jego siostrę właśnie dla potrzeb antykwarycznych. Kolejny ciekawy przykład to rękopisy znanego niemieckiego uczonego Wilhelma Grimma. Na początku jest bardzo piękna reprodukcja portretu ołówkowego, przedstawiającego właśnie Wilhelma Grimma. Natomiast tutaj mam kilka listów pochodzących właśnie z korespondencji Grimma, czyli listów napisanych przez Wilhelma Grimma. W tym między innymi list, który Grimm skierował do Felixa Mendelssohna, to jest list polecający. Następne listy to są listy między innymi do znanego kolekcjonera Moise Bacha. Są to oczywiście materiały bardzo interesujące. Wilhelm Grimm, podobnie jak jego brat Jakob Grimm, kojarzą się nam przede wszystkim jako autorzy baśni braci Grimm, ale byli obydwaj bardzo znanymi i bardzo cenionymi historykami literatury niemieckiej, przede wszystkim języka niemieckiego. Kolejny przykład to rękopisy chyba najbardziej znanego naukowca XIX wieku, Aleksandra von Humboldta.
Materiały z nim związane, znajdujące się w zbiorze autografów są bardzo obfite. Ja przygotowałam tylko kilka bardzo interesujących przykładów. Pierwszy z nich to jest żurnal podróży, którą Humboldt odbył w 1790 roku do Anglii. Zeszyt z napisem Reise England. Pod koniec XVIII wieku, a na początku wieku XIX Humboldt odbył bardzo znaną podróż do Ameryki Środkowej i Południowej i z tego okresu pochodzą dwa bardzo ciekawe dokumenty. Pierwszy z nich to fragment dziennika, który Humboldt pisał właśnie podczas pobytu w Ameryce Południowej. Co jest ciekawe, Humboldt prowadził ten dziennik nie tylko w języku niemieckim, również w języku hiszpańskim. Też część materiałów jest napisana w języku francuskim. Dwie mapy, które również wyszły spod ręki Aleksandra Humboldta. Pierwsza z nich jest związana z pobytem w Ameryce Południowej i Środkowej. Jest to mapa rękopiśmienna, mapa do rzecza Orinoco. I jeszcze jedna mapa pochodząca z późniejszego okresu. Jest to mapa drukowana, ale mapa autorstwa Aleksandra von Humboldta. Również ten dokument zawiera jego odręczne notatki. Jest to mapa przedstawiająca łańcuchy górskie i wulkany w Azji Centralnej. Teraz będą rzeczy, które prezentują różnorodność zbiorów. Pierwszy przykład jest to przykład rękopisu, który jest bardzo interesujący, jest bardzo cenny ze względu historycznego, materiałów w nim zawartych. Nad tą sygnaturą pracowały 3 osoby. Specjalista od języka łacińskiego, specjalista od języka hiszpańskiego i specjalista od języka niemieckiego. Jest to zbiór dokumentów cesarza Karola V, czyli są to dokumenty XVI-wieczne, w których są właśnie listy i jeden dokument w tych 3 językach, po łacinie, po hiszpańsku i po niemiecku. To jest bardzo ciekawy również z punktu widzenia historii Polski list, dlatego że jest to list Karola V do królowej Bony. Ten list jest oczywiście napisany ręką sekretarza, natomiast pod nim widnieje oryginalny podpis cesarza. To jest inny list Karola V, napisany w języku hiszpańskim i co jest właśnie charakterystyczne dla tych listów właśnie w języku hiszpańskim, pod nim widnieje podpis cesarza, króla Hiszpanii również, ale nie jest to imię Karol, tylko podpis ja król. I wreszcie dokument w języku niemieckim. To jest dokument, w którym cesarz zapewnia tak naprawdę jednemu ze swoich wysłużonych żołnierzy, weteranów swoich wojsk, żywotnie mieszkanie i utrzymanie w jednym z klasztorów. To jest przykład dokumentu historycznego, w którym metadane obejmują poza informacjami o wystawcy, o adresacie tego dokumentu, również regestr, czyli tak naprawdę streszczenie dokumentu. Od dziesięcioleci obserwujemy rosnące zainteresowanie zarówno w kraju, jak i za granicą zbiorami berlińskimi w Krakowie. Jednak to dopiero dzięki decyzji Uniwersytetu Jagiellońskiego o uruchomieniu projektu flagowego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza możliwe było podjęcie się tego wyzwania. Projekt flagowy Die Helip jest realizowany przez 3 jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Filologiczny, Bibliotekę Jagiellońską oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Struktura projektu opiera się na 2 komplementarnych podzespołach. Są to Platforma archiwistyczno-filologiczna, tworzona przez filologów, historyków i archiwistów, głównie z Wydziału Filologicznego, którzy zajmują się merytorycznym opracowaniem i katalogowaniem rękopisów, oraz Platforma digitalizacyjno-infrastrukturalna złożona z pracowników Biblioteki Jagiellońskiej, odpowiedzialna za digitalizację rękopisów oraz tworzenie techniczno-informatycznej infrastruktury. Sprawne działanie obu platform wspomaga zespół ekspertów z Wydziału Fizyki, który zapewnia merytoryczne wsparcie i doradztwo w zakresie projektowania systemu Arcarium, a także pracownicy administracyjni. Początki projektu były dość trudne. Pokazały skalę tego przedsięwzięcia oraz różnorodność zadań
w tym ogrom pracy wstępnej, jaką musieliśmy wykonać, zanim możliwe było katalogowanie czy digitalizacja. Ponieważ wiele z tych zabytków nie zostało dotąd ani zbadanych, ani nawet zidentyfikowanych, wyróżniliśmy następujące cele do zrealizowania w ramach projektu flagowego DIHELIP. Po pierwsze, katalogowanie, konserwacja i badanie rękopisów z kolekcji autografów. Po drugie, cyfrowy dostęp do rękopisów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym. Po trzecie, stworzenie interdyscyplinarnego ekosystemu badawczego integrującego prowadzone w uniwersytecie badania nad zbiorami berlińskimi we współpracy międzyinstytucjonalnej i internacjonalnej. Dzięki tym działaniom wykształcimy także nowe pokolenie badaczy łączących wiedzę humanistyczną z umiejętnościami cyfrowymi. Celem naszego projektu jest również zdobywanie i poszerzanie wiedzy. Ta wiedza jest zawarta w rękopisach, które czytamy i które opracowujemy. I takim ciekawym zagadnieniem jest korespondencja kobiet. Kobiety bardzo często w dawnych czasach, w XIX wieku, stanowiły rodzaj tła dla męskich osobistości, a czasami odgrywały bardzo istotną rolę w różnego rodzaju relacjach literackich, kontaktach. Przykładem może być korespondencja włoskiej poetki XIX-wiecznej Adele Curti. Zmarła bardzo młodo, w 1845 roku, ale zdołała opublikować 2 tomiki poezji. Jej teksty bardzo często były potem opatrzone kompozycją muzyczną, dlatego że była bardzo aktywna również w środowisku nie tylko literackim, ale też muzycznym Mediolanu i nie tylko Mediolanu, Lombardii, a nawet dalej. I te listy kierowane były do Luigiego Tocaniego, który był bardzo bliskim przyjacielem Verdiego. To bardzo ciekawy materiał, ale ma też pewne zagadki, dlatego że nasza poetka miała taki zwyczaj, że wiele listów opatrywała tylko datą dzienną. Na przykład tutaj mamy datę 13 maja, 13 maggio, 13 maja. I teraz, żeby móc przygotować jakieś wiarygodne metadane, które musimy wprowadzić tutaj do tej bazy, trzeba ustalić chronologię listów, czyli znaleźć rok. Można to zrobić tylko i wyłącznie konfrontując pewne fakty historyczne czy kulturowe Lombardii, Mediolanu z treścią listu. No i jest to praca prawie detektywistyczna. Tu mam dokument, który wymagał pewnego śledztwa. We wszystkich katalogach funkcjonuje on jako dokument Johanna Christiana von Bartensteina, austriackiego polityka. Natomiast okazało się, że pomylono nazwę miejscowości z nazwiskiem. Jakby dokument ten funkcjonował błędnie w obiegu naukowym. Udało mi się ustalić, że nadawca, który podpisał się inicjałem B, to Ludwik Ernst Borowski, postać ważna dla królewca tamtego czasu, arcybiskup ewangelicki królewca, teolog i pierwszy biograf Kanta. Mamy w Bibliotece Jagiellońskiej wspaniałe zbiory rękopisów. Bogate, cenne, skarby kultury europejskiej. Ale prawdziwym wyzwaniem jest udostępnienie tych rękopisów. Bez tego ten księgozbiór jest martwy. Jak to zrobić w dzisiejszych czasach? Trzeba to ucyfrowić, ale ucyfrowić mądrze. Ucyfrowić tak, żeby był z tego pożytek nie tylko dzisiaj, ale też na wiele lat do przodu. W sekcji eprografii dokonujemy skanowania obiektów przewidzianych do obróbki w ramach projektu DIHELIP po to, żeby je zabezpieczyć cyfrowo oraz w dalszej części udostępnić w internecie na serwerach Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Zanim one do nas dotrą, muszą być przejrzane przez pracowników biblioteki, skatalogowane, podzielone na jednostki oraz przejrzane pod względem zachowania technicznego, czy nie wymagają przypadkiem naprawy w sekcji konserwacji. Opracowywana w Bibliotece Jagiellońskiej kolekcja autografów jest bardzo ciekawym zbiorem pod względem technologicznym, ponieważ powstawała na przestrzeni 5 stuleci między XV a XX wiekiem. W związku z tym mamy do czynienia z różnorakim materiałem, papierami zarówno czerpanymi, jak maszynowymi, różnej gramatury, różnego składu, różnego formatu, a także różnymi nośnikami pisma. Z tego wynikają pewne trudności konserwatorskie. Jednakże takim podstawowym założeniem naszym podczas opracowywania tej kolekcji w sekcji konserwacji jest
przygotowanie rękopisów do wykonania bezpiecznych i czytelnych skanów. W związku z tym nasze prace dostosowujemy do zniszczeń zastałych i zarówno są to naprawy typu podklejenia czy uzupełnienia ubytków, ale także usuwania deformacji papieru. Czasami są to naprawy bardziej proste, bardziej skomplikowane. Zasadniczo dążymy do tego, żeby te rękopisy zostały udostępnione szerszemu gronu innych badaczy. Temu ma służyć Arcarium. Arcarium to system, który budujemy w ramach projektu DHELIP. Arcarium to środowisko, w którym badacze, bibliotekarze, studenci będą mogli pracować z rękopisami. Pracować z rękopisami korzystając z najnowszych narzędzi, technologii, pracować z rękopisami korzystając z doświadczenia innych osób, które w Arcarium będą pracować. Wierzymy, że to narzędzie pozwoli nam wkroczyć też pełni do nauki europejskiej, współpracować i zintegrować nasze dane, zasoby z tym, co funkcjonuje, istnieje w zbiorach wielu instytucji kultury Europy. To jest szansa, to jest możliwość na rozwój, to jest możliwość na tworzenie dużych, wspólnych projektów badawczych. A podkreślę jeszcze raz, że te zbiory są naprawdę cenne dla całej kultury europejskiej, nie tylko, i budzą zainteresowanie badaczy z całego świata. Ich mądre ucyfrowienie, ich dobre ucyfrowienie, oprzyrządowanie takiego systemu pozwoli na zupełnie nową jakość, na wzrost potencjału badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym zakresie. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez dobrej współpracy z fachowcami spoza biblioteki. To w projekcie DHELIP, jako projekcie flagowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, możemy współpracować właśnie interdyscyplinarnie. Mamy informatyków, mamy filologów w naszym zespole i to właśnie ta współpraca z informatykami w dużym stopniu pozwala nam na rozwijanie tego typu narzędzi i na tworzenie czegoś, co będzie przydatne też jutro, a nie tylko dzisiaj. System informatyczny Arcarium będzie składał się z grafowej bazy wiedzy, gdzie będziemy przechowywać dane i metadane, a także z interfejsów, które umożliwią nam wprowadzanie i wyszukiwanie takich danych, a także analizę tekstów i różne badania specjalistyczne w obrębie humanistyki cyfrowej. Najnowsze trendy w tworzeniu takich platform cyfrowych oferują nam grafy wiedzy do zarządzania wiedzą z danej dziedziny. I tutaj także wyposażymy nasz graf danych w ontologię obliczeniową dotyczącą tekstów literackich, co umożliwi nam stworzenie takiego grafu wiedzy właśnie. Jeśli już mamy taki graf wiedzy, to możemy zastosować różne metody wnioskowania, na przykład wnioskowanie dedukcyjne czy wnioskowanie indukcyjne do tworzenia nowego rodzaju wiedzy. Wnioskowanie dedukcyjne pozwala nam otrzymywać nowe informacje na temat danych, które już mamy zapisane w naszym grafie. Czyli możemy na przykład wywnioskować istnienie jakiejś relacji pomiędzy utworami, autorami, pomiędzy motywami wykorzystywanymi w utworach, które te informacje nie są explicite zapisane w tym grafie. Natomiast ten drugi rodzaj wnioskowania, czyli wnioskowanie indukcyjne, polega na tym, że będziemy uogólniać wzorce znalezione w takim grafie, aby wygenerować nową, chociaż niekoniecznie pewną wiedzę. I tutaj wykorzystujemy obecnie metody sztucznej inteligencji, szczególnie nadzorowane metody uczenia maszynowego wykorzystujące rekursywne i nierekursywne grafowe sieci neuronowe. Ponadto nasz system zostanie zintegrowany z ogólnoświatowymi, ogólnodostępnymi bazami wiedzy, takimi jak Wikidata, DBpedia, Yahoo czy Europeana, która jest zbiorem europejską bazą wiedzy o obiektach dziedzictwa kulturowego. Praca w projekcie DHELIP stwarza młodym badaczom niepowtarzalne szanse rozwoju, ponieważ bardzo inspirujące i stymulujące jest móc pracować w tak dużym i interdyscyplinarnym zespole. Ja tutaj w Bibliotece Jagiellońskiej spotykam się na co dzień w ramach pracy w projekcie z wybitnymi naukowcami reprezentującymi różne pokolenia i różne dziedziny nauki, z filologami, archiwistami, bibliotekarzami i informatykami.
I dla nas, doktorantów i doktorantek, jest to wielkie wyróżnienie móc korzystać z ich wiedzy i doświadczenia i przy nich właśnie rozwijać skrzydła. W DIHELIP poruszamy się ciągle w tym prężnie rozwijającym się dziś obszarze humanistyki, jakim jest humanistyka cyfrowa, pracując każdego dnia na innowacyjnych narzędziach cyfrowych wypracowanych w ramach projektu do katalogowania rękopisów. I daje to nam poczucie, że w swojej pracy, w tym co robimy, nadążamy za postępem, który nastąpił w humanistyce, w nauce i w świecie w ogóle. W moim przypadku praca w projekcie w sposób bezpośredni przełożyła się na rozwój naukowy, ponieważ przy katalogowaniu rękopisów Aleksandra von Humboldta zrodził się w mojej głowie pomysł rozpisania projektu badawczego na dokonanie edycji historyczno-krytycznej wybranych rękopisów z jego spuścizny. Na ten projekt otrzymałam w ubiegłym roku grant Narodowego Centrum Nauki, który będę realizować przez najbliższe 3 lata. Zbiory berlińskie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie to nasze wspólne europejskie dziedzictwo, które chcemy udostępnić światu za pomocą nowoczesnych technologii. Zawierają obiekty, o których często nie mieliśmy wiedzy. W pudłach z rękopisami Humboldta, oprócz listów, o których wspominają stare katalogi, znajdowały się też oryginalne, sporządzone przez niego mapy z wypraw do Ameryki i Azji Centralnej, czy zeszyty z zapiskami. W Berlince nadal czekają na opracowanie i udostępnienie setki tysięcy zabytków z różnych specjalnych kolekcji. Najważniejszym długotrwałym efektem projektu flagowego będzie stworzony przez nas ekosystem badawczy, umożliwiający dalsze prace nad Berlinką i dalszy rozwój infrastruktury cyfrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten ekosystem to jednak nie tylko jednostki uniwersytetu czy narzędzia, ale przede wszystkim ludzie, którzy z pasją rozwijają w tym projekcie unikalne kompetencje interdyscyplinarne. Zajmując się wspólnym, czasem trudnym dziedzictwem, staramy się pamiętać o tym, że w definicji tego pojęcia łączą się 3 wymiary: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Myślę, że w naszym projekcie ten ostatni wymiar waży najwięcej. Dziedzictwo to przede wszystkim coś, co jest dla przyszłości, na którą w ten sposób wywieramy wpływ, którą w ten sposób możemy kształtować.